Generalnie jest tak, że żeby dostać skierowanie na badania, musisz mieć objawy. Bardzo trudno jest otrzymać od lekarza skierowanie, jeśli powie się, że chce się to badanie wykonać profilaktycznie. Drugim najczęstszym powodem zgonów Polek i Polaków są choroby nowotworowe. I wiecie co? Wszystkie te raki w początkowej fazie, w której są największe szanse na wyleczenie, bardzo często przebiegają bezobjawowo. Cześć pacjenci! Przygotowując się do jednego z poprzednich odcinków, zdaliśmy sobie z żoną sprawę, że cały system ochrony zdrowia oparty jest o reagowanie. Innymi słowy, najpierw muszą się pojawić jakieś objawy. To oczywista droga donikąd. Mówiłem wam już o kolonoskopii, badaniu głowy czy badaniu brzucha. Generalnie jest tak, że żeby dostać skierowanie na badania, musisz mieć objawy. Bardzo trudno jest otrzymać od lekarza skierowanie, jeśli powie się, że chce się to badanie wykonać profilaktycznie. Pytanie tylko, czy to jest słuszne podejście. No więc popatrzyłem sobie na listę chorób, które powodują najwięcej zgonów w Polsce. W tym celu wszedłem na badanie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w 2024 roku pod tytułem Trwanie życia w 2023 roku i według niego główne choroby, na które umierają Polki i Polacy, to choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Na pierwszym miejscu znajdują się choroby układu krążenia, odpowiedzialne za prawie 40% wszystkich zgonów. Jako że jest to grupa chorób, to pytanie, co się na nią składa. No i tu z odpowiedzią przychodzi portal Medycyna Praktyczna, który pokazuje, że do najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób układu krążenia należą choroba niedokrwienna serca 23%, niewydolność serca 22%, miażdżyca 20%, choroby naczyń mózgowych 19%. Choroba niedokrwienna serca, inaczej mówiąc choroba wieńcowa, według Narodowego Instytutu Kardiologii ma przede wszystkim podłoże miażdżycowe. A wiecie, co jest charakterystyczne dla miażdżycy? Że w początkowej fazie nie daje objawów i może ich nie dawać nawet przez kilka lat. Jako że miażdżyca prowadzi do choroby niedokrwiennej serca, ale jest tu także ujęta samodzielnie, widzimy, że minimalnie licząc, prawie połowa zgonów z powodu problemów z układem krążenia rozwija się na podłożu miażdżycowym. I może tu nie być żadnych objawów, a gdy się pojawią, to może to oznaczać zaawansowane stadium choroby. A jednak mimo wszystko pacjenci nadal mają problem z otrzymywaniem skierowań na badania, gdy nie mają objawów. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzimy do lekarza i mówimy, że nic nam nie dolega, ciśnienie mamy w porządku, tętno też ok, po prostu chcemy sprawdzić kondycję naszego układu krążenia i chcemy zrobić sobie systemowe badania w tym kierunku. Na przykład EKG, echo serca, próby wysiłkowe czy badania laboratoryjne. To czy jest duża szansa, że je otrzymamy? Z doświadczeń własnych i pacjentów, z którymi rozmawiałem, wynika, że niekoniecznie. Bo skoro nic ci nie dolega, to nie ma takiej konieczności. Lub ewentualnie dostaniemy skierowanie na część z nich, bo przecież nie ma potrzeby wykonywać wszystkich, a przecież możesz totalnie nie mieć żadnych objawów i w taki sposób wykryjesz, że jednak masz problem i będziesz w stanie mu zaradzić, zanim stanie się naprawdę poważny. Ja tak rozumiem właśnie profilaktykę. No nic, popatrzmy dalej. Drugim najczęstszym powodem zgonów Polek i Polaków są choroby nowotworowe, a wśród nich najczęściej umieramy na raka płuc, raka jelita grubego, raka piersi. I wiecie co? Wszystkie te raki w początkowej fazie, w której są największe szanse na wyleczenie, bardzo często przebiegają bezobjawowo. Tymczasem wyobraźcie sobie sytuację. Idziecie do lekarza i mówicie, że nie macie żadnych objawów, nie boli was brzuch i chcecie kolonoskopię. Dostaniecie? Zapewne nie, bo lekarz najprawdopodobniej powie wam, że kolonoskopia jako badanie przesiewowe wykonywana jest u osób, które ukończyły 50 rok życia. Chyba że macie krewnego w pierwszej linii, u którego zdiagnozowano raka jelita grubego, to wtedy będziecie mogli wykonać je po 40. Jeśli w danym momencie jesteście jednak młodsi, musicie po prostu liczyć na to, że lekarz będzie rozsądny i je wam da. Albo wyobraźcie sobie, że chcecie zrobić na przykład rentgen klatki piersiowej i mówicie lekarzowi, że nie macie żadnych objawów, nie palicie papierosów i chcecie go wykonać profilaktycznie. Ciekawe, jaki odsetek pacjentów nie dostałby w takim przypadku skierowania, a w uzasadnieniu informację, że badanie rentgenem ma negatywne skutki zdrowotne ze względu na promieniowanie. I to nawet pomimo tego, że specjaliści z zakresu chorób płuc mówią, że dla swojego dobrze pojmowanego interesu powinni
powinniśmy robić RTG klatki piersiowej raz na 2 lata. Co więcej, przygotowując się do odcinka, sprawdziłem warunki kwalifikacji do badań w kierunku wykrywania raka piersi. I co? I oczywiście widać podobną dyskryminację jak w zakresie badań w kierunku raka jelita grubego. Jeśli kobieta ma 45 lat i więcej, ale nie więcej niż 74, to może raz na 2 lata profilaktycznie wykonać mammografię bez skierowania. A co z młodszymi i starszymi kobietami? Dla młodszych robi się USG piersi, ale i tak z praktyki pacjentów wynika, że wykonuje się je prywatnie. A co oferuje się starszym? Niestety nie doszukałem się żadnych informacji, więc prawdopodobnie nic. Jak widzicie, najwięksi zabójcy Polek i Polaków rozwijają się po cichu i długo mogą nie dawać żadnych objawów. Ale aparat diagnostyczny systemowo uruchamiamy wtedy, kiedy są objawy. Pytania w takim razie są 2. Po co akurat wtedy i dlaczego tak późno? Aby wykryć ewentualną chorobę w zaawansowanym stadium zamiast na początku? Przecież to nie ma żadnego sensu. Ja rozumiem, że to nie są łatwe sprawy z różnych powodów. Tego, że nie chcemy się badać, że badania kosztują, że byłoby duże obłożenie. Ale co mamy teraz, gdy w znacznej mierze działamy reakcyjnie? Wielkie obłożenie, tyle że z poważnie chorymi osobami i gigantyczne koszty leczenia. Dlatego ważne jest to, abyśmy my jako pacjenci byli tego świadomi i jeśli tylko chcemy się badać, powinniśmy mieć taką możliwość. Tak, wiem, że niektórzy nie będą chcieli, choć mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie to coraz rzadsze. Dlatego nie czekajmy, aż będzie coś nie tak, bo wtedy może być za późno, a w najlepszym przypadku za drogo. Jeśli dotąd nie zasubskrybowałeś naszego kanału, a interesuje Cię ta tematyka, kliknij subskrybuj i dołącz do nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.